Nie tak dawno temu Netflix wprowadził w życie nowe zasady dotyczące dzielenia haseł. Swoją drogą, jeżeli wy już na waszych telewizorach czy innych urządzeniach taki komunikat otrzymaliście, jak ten na załączonym obrazku, to napiszcie w komentarzu. Ten film nagrywam dzisiaj dlatego, że ten ruch, ta cała nowa polityka może być znacznie bardziej tragiczna w skutkach, niż może się nam wszystkim wydawać. Dlaczego? O tym w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Ja jestem Szakal i zapraszam do oglądania. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych filmów na temat technologii i nie tylko, to koniecznie subskrybujcie kanał Technostrefa. Obiecuję, że nie pożałujecie. A teraz przechodzimy już do tematu. Jeszcze nie tak dawno temu praktyka polegająca na dzieleniu się kontem Netflixa, czy też hasłem do konta Netflixa była bardzo powszechna, no i przede wszystkim popierana przez samego Netflixa. Oto dowód w postaci ich wpisu na Twitterze. Na pewno wiecie, jak to wszystko wyglądało. Jedna z osób kupowała dostęp w gronie znajomych, czy też rodziny, wszyscy się dzielili tym kontem i wszyscy byli zadowoleni. Teraz jednak Netflix zmienił zasady gry nie tylko na własnej platformie, ale i na całym rynku. Przynajmniej tak mi się wydaje. Netflix, czyli jedna z najbardziej rozpoznawalnych i chyba najstarszych marek VOD nie tylko w Polsce, ale i na świecie, w 2022 roku po raz pierwszy od wielu lat odnotowała spadek liczby subskrybentów. Niby nic takiego, ale opublikowany na koniec roku raport przyczynił się do rozpoczęcia prawdziwej reakcji łańcuchowej, której efektem, jednym z wielu, jest zaostrzenie polityki dotyczącej dzielenia konta. Szkoda tylko, że Netflix nie zauważył innych powodów spadku liczby subskrybentów, na przykład takich jak cena swoich usług w porównaniu do konkurencji, zwiększająca się konkurencja, no i może jakość oferowanych treści. No ale cóż, to już kwestia korporacji, która nie patrzy na prawdziwe przyczyny swojej porażki. Zaostrzenie tej polityki to tutaj jednak stwierdzenie mocno na wyrost, bo taki zapis w regulaminie istniał już od wielu lat. Jednak dopiero w ciągu ostatniego roku Netflix zaczął faktycznie wykorzystywać tę właśnie możliwość, którą sobie umieścił w regulaminie, no i karać te osoby, które tenże regulamin łamią. Nie da się jednak ukryć, że w momencie, kiedy oni zaczęli faktycznie respektować te przepisy, czy wykorzystywać te przepisy, to otworzyli prawdziwą puszkę Pandory, która będzie mieć katastrofalne skutki dla całego rynku VOD i ogólnie usług streamingowych. No bo przecież chodzi nie tylko o wideo, ale także o muzykę, Spotify, YouTube Music, ale także o inne usługi subskrypcji, jak na przykład Adobe, które też opiera całe swoje oprogramowanie o to, że mamy abonament. A jeśli nie wiecie, jak Netflix w ogóle zaczął, czym w ogóle był kiedyś Netflix, bo pewnie wielu z was nie wie, że była to po prostu wypożyczalnia filmów DVD, tylko w postaci wysyłkowej. Jeżeli chcecie tę całą historię poznać, to koniecznie sprawdźcie artykuł na naszej stronie, gdzie mamy taki segment dotyczący właśnie całej historii Netflixa. Oczywiście w skrócie, ale myślę, że warto to przeczytać. Netflix przez wiele lat był w zasadzie hegemonem na rynku usług streamingowych wideo, no i ta pozycja była niezagrożona. Dopóki, przynajmniej w Polsce, nie pojawili się coraz to nowsi i coraz to więksi gracze. Chodzi o takie platformy jak HBO Max, Disney+, Amazon Prime czy też najnowsza Sky Showtime. No i dopiero pojawienie się tych platform, a w zasadzie nowych graczy na rynku, nowych treści i nowych, lepszych, niższych cen sprawiło, że to wszystko mogło zagrozić popularności Netflixa i miało też wpływ na spadek liczby subskrybentów tej usługi. Mniej więcej rok po tym, jak Netflix wszedł do naszego kraju, na ich oficjalnym koncie na Twitterze pojawił się pamiętny tweet o treści "Love is sharing a password". Ten odniósł się oczywiście do dzielenia się swoim kontem Netflix z całą rodziną, jednak nie ma tutaj mowy o znajomych, bo w regulaminie było od zawsze jasno napisane, że dzielić można konto jedynie z domownikami mieszkającymi pod jednym dachem. No i w przypadku, kiedy podróżujemy, to też Netflix oczywiście ma działać, przynajmniej w założeniach. To jednak nie jest tak, że Netflix nie zdawał sobie z tego sprawy, że konta są dzielone ze znajomymi czy z rodziną mieszkającą na przykład za granicą. Po prostu tak długo jak cyferki w Excelu się zgadzały i zapalały się na zielono, tak długo ten problem nie istniał, bo można było wykazać przed inwestorami wzrost liczby subskrypcji i tak dalej. Można było do 2022 roku, bo właśnie wtedy pojawił się pamiętny raport, gdzie Netflix zakończył rok ze stratą 223 000 użytkowników, którzy płacili comiesięczną subskrypcję, a w zasadzie którzy przestali ją płacić.
zapłacić. To właśnie wtedy zapada decyzja o bardziej surowym podejściu do egzekwowania wyżej wymienionego regulaminu. Jednak to był tak naprawdę tylko pretekst, bo nie trzeba być analitycznym geniuszem, by zrozumieć, dlaczego Netflix odnotował znaczący odpływ subskrybentów. Podpowiedź: nie ma to raczej związku z dzieleniem kont. Rosnąca konkurencja nie tylko na polskim rynku, ale i globalnym, wygaśnięcie licencji na produkcję Marvela, DC, Disneya czy Pixara, no i w końcu wszechobecna poprawność polityczna na platformie Netflixa miały znacznie większy wpływ na spadek liczby osób płacących Netflixowi niż dzielenie kont. Nic zresztą dziwnego, Netflix od dłuższego czasu próbuje wciskać ludziom produkcję, umówmy się, niskiej jakości, czy też niskiej jakości merytorycznej, bo nie chodzi o jakość obrazu, a nazywa się to na przykład serialem dokumentalnym, co wiele z faktami rzeczywistymi, historycznymi nie ma wspólnego. No myślę, że wszyscy ludzie mają pewną dozę cierpliwości, która w pewnym momencie została przeciągnięta. Co ciekawe, Netflix na pierwszy ogień, jeżeli chodzi o zaostrzenie swojej polityki, rzucił te najbiedniejsze kraje spośród puli, w których Netflix jest dostępny, jak na przykład Meksyk czy kraje Ameryki Południowej. Wraz z nowymi wymogami poszły też nowe plany czy opłaty za dodawanie osób do konta. Pojawiły się nawet dodatkowe plany z reklamami, które wprowadzają jednak więcej zamieszania niż pożytku. Wszystko dlatego, że nie oferują pełnej biblioteki ze względu na ograniczenia licencyjne. No bo nie każda licencja godzi się z wyświetlaniem reklam. Oczywiście największą rzeczą, która rzuca się w oczy, jeśli chodzi o opinię publiczną i opinię takich osób jak ja, no to jest to, że Netflix to po prostu hipokryci. No bo najpierw mówią, że dzielenie się hasłem to jest miłość, a później mówią, że nie wolno dzielić się hasłem. I ta sytuacja przypomina mi całą batalię rynku smartfonowego z ładowarkami. Pamiętacie, jak w 2020 roku Apple dumnie stwierdziło, że w imię ekologii usunie ładowarki z pudełek z iPhone'ami, co oczywiście z ekologią nie miało nic wspólnego, o czym opowiadałem w innym filmie. I w tym samym momencie Samsung śmiał się z Apple'a, że oni nie mają w swoich pudełkach ładowarek. No a później co się stało? Samsung też usunął ładowarki z pudełek i również okazał się naprawdę nieprzyjemnym hipokrytą. No i te sytuacje wyglądają na bardzo podobne. I dlaczego o tym teraz mówię? Ano dlatego, że powinniśmy te wydarzenia bardzo precyzyjnie zapamiętać, żeby to była dla nas ważna lekcja. Bo teraz ludzie przyklaskują takim platformom jak Amazon Prime Video, które to przypominają Netflixowi, że hasłem powinno się dzielić. Ale czy za rok ci właśnie, którzy teraz się śmieją, nie wprowadzą dokładnie tego samego rozwiązania? Tego nie wiem, aczkolwiek Amazon to nie Netflix, a usługa Prime Video jest dla Jeffa Bezosa jedynie dodatkiem do jego gigantycznych źródeł przychodów. Co innego YouTube, który z subskrypcji premium zarabia niemałe pieniądze, bo przed wprowadzeniem premium YouTube zazwyczaj wychodził na zero albo na minus. Google również w ostatnim czasie zaczęło mocniej stosować się do swojej polityki udostępniania subskrypcji w obrębie jednego gospodarstwa domowego. Co prawda aktualnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie YouTube Premium oferuje także dostęp do YouTube TV, jednak w tym przypadku to już kwestia czasu, zanim to dotknie także nas. W związku z czym sprawdzajmy i wypominajmy wszystkim, którzy śmieją się teraz z Netflixa, Amazonowi, HBO, Disneyowi, YouTube'owi i tak dalej, bo zaraz może okazać się, że wejdziemy w to bagno bardzo głęboko i wszyscy będą zabraniać dzielenia się hasłem. A dlaczego? No dlatego, że Netflix swoją decyzją zapoczątkował prawdziwą reakcję łańcuchową, na której skorzystają na pewno inne serwisy VOD, albo będą przynajmniej próbować to wykorzystać. Należy spodziewać się z dużą dozą prawdopodobieństwa, że prędzej czy później podobne rozwiązania pojawią się także w innych platformach streamingowych i nie tylko wideo, ale także chociażby w Spotify'u czy w YouTube Music, o których wspominałem wcześniej. Jednocześnie Netflix będzie zbierał owoce swojej decyzji i powoli odchodził w niebyt, przynajmniej jeżeli nie zmienią swojej polityki i nie obniżą cen albo nie zmienią jakości treści, które oferują. Jednak kiedy Netflix zobaczy, że użytkownicy i tak cały czas odchodzą od platformy, rezygnują z subskrypcji, no to może ktoś się tam u góry w tej korporacji obudzi i wycofa się z tej całej polityki, zatrzymując to szaleństwo. Miejmy nadzieję, że tak będzie. To jest bardzo optymistyczna wizja, no ale czasami optymistyczne rzeczy się dzieją, chociaż
W większości niestety raczej te negatywne scenariusze się spełniają. No cóż, dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, co wy o tym wszystkim sądzicie. No i zapraszam was także na inne filmy na kanale Technostrefa. Subskrybujcie po więcej materiałów. No i lajkujcie ten materiał i udostępniajcie go wśród swoich znajomych, którzy korzystają z serwisów VOD i też innych usług subskrypcyjnych, bo ich również ten temat dotyka. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Mówił do was Szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Pa, pa!